Dzień dobry kochani, z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski. Witamy w komentarzu dnia. Dzisiaj będziemy omawiać spotkanie Xi z Bidenem oraz potencjalne jego efekty. Mamy kilka przemyśleń, mamy kilka punktów, które chcemy omówić, ale zanim przejdziemy do tematu, gorąco chcemy Wam podziękować za to, że jesteście, za to, że nas wspieracie na YouTubie i Patronajcie. Jest to dla nas niezwykle ważne. Dzięki temu możemy konkurować z wielkimi telewizjami i wielkimi kanałami i możemy dla Was tak bardzo często nagrywać. Jeżeli chcecie dołączyć do rodziny wspierających, zapraszamy do opisu pod filmem, a ja, Paweł, mam do Ciebie pytanie. Dzisiaj spotyka się chyba dwóch najpoważniejszych i największych ludzi na świecie, takich decyzyjnych. No podobno ostatnio Putin się z Xi spotkał, to wtedy to było. A teraz trochę takiej... Nie no, żartuję. Poważny to jest poważnie. problem. Przywołuję Cię do porządku po raz pierwszy w programie. Tak, słuchajcie, najważniejsi ludzie na świecie się spotykają, albo inaczej, szefowie największych gospodarek światowych, szefowie największych armii światowych się spotykają i będą dyskutować w USA, w Kalifornii, w San Francisco, czyli prezydent Chin wybrał się do Stanów Zjednoczonych. No i to już pokazuje, że w tym momencie Chinom zależy na tym, żeby nastąpiło zbliżenie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a USA, albo inaczej. Zbliżenie to może też być za dalekie słowo, bardziej chodzi o to, żeby w niektórych obszarach nastąpił rozejm i nie następowała eskalacja działań. No i teraz możemy się zastanowić, jakie to obszary i o czym potencjalnie przywódcy będą dyskutować, bo tutaj się wymienia takich kilka obszarów, no i oczywiście wszyscy się koncentrują na takich rzeczach związanych z trwającymi konfliktami, czyli mówimy tutaj najczęściej o Ukrainie, czyli panowie prawdopodobnie będą rozmawiali na temat przyszłego rozejmu, pokoju, działań dotyczących Ukrainy. Myślę, że ten temat się przewinie faktycznie i on się pojawi, bo tutaj mamy jasne stanowisko USA chyba w tej sprawie i mamy też jasne stanowisko Chin. Zobaczymy, czy tutaj możemy liczyć na zbliżenie. Zaraz podyskutujemy. Drugi temat to jest temat na pewno Bliskiego Wschodu. Tak. I wydaje się, że tutaj możemy mieć, w mojej ocenie, możesz się nie zgodzić, będzie mi miło, jak się nie zgodzisz, możemy mieć zbliżenie, dlatego że obu krajom zależy na tym, żeby ten konflikt nie eskalował, a wręcz przeciwnie, żebyśmy mieli deeskalację i zamrożenie tego konfliktu i zmniejszenie liczby ofiar. Dlaczego też powiemy. Trzeci temat, on jest rzadziej wymieniany, ale trzeba sobie powiedzieć, no to jest kwestia Korei Północnej. Co dalej zrobić? Bo wydaje mi się, że Korea Północna zaczyna uwierać coraz bardziej również Chiny. Dlaczego mogę też powiedzieć? I czwarty, najważniejszy moim zdaniem temat, który najmniej się przewija, no to są kwestie gospodarcze. I tutaj zmiana polityki głównie USA wobec Chin i takie są oczekiwania ze strony chińskiej i w mojej ocenie jest to najważniejszy punkt tej wizyty i po to jedzie przywódca Chin do USA, żeby tutaj na tym polu coś się poprawiło albo inaczej, nie pogorszyło się przede wszystkim. No i piąta rzecz to jest powiedzmy nawiązanie z powrotem kontaktów w sferach tych wojskowo-militarnych, to co zostało zawieszone w zeszłym roku po wizycie na Tajwanie Amerykanów. I wydaje się, że ten piąty powód. To mów. Jest jeszcze jeden punkt, a właściwie rozwinięcie Twojego punktu, ale już o tym mówiliśmy, o głowicach nuklearnych i tu zapraszam Was na wydanie globalnego CEPA, ten z niebieskim napisem, gdyż tam ten temat poruszyliśmy i tu już nie będziemy w ogóle o nim mówić, bo nie ma sensu, bo już był opowiedziany.
Tak, ale pomimo, że to brzmi bardzo poważnie, wydaje mi się, że on jest z tych wszystkich może najmniej, to złe słowo, no ale nie jest tak istotny jak pozostałe. Znaczy w mojej ocenie oczywiście. No dobrze, to obejrzcie Sobotni i powiedzcie Pawłowi, że nie był, obejrzeliście i nie był istotny. Dobra. No dobrze, słuchaj, to może na początek skoncentrujmy się na tych kwestiach. Czy według Ciebie, jeżeli chodzi o konflikt obecny, no bo nie oszukujmy, że wielcy tego świata czasami mogą podjąć decyzje pewne na takim spotkaniu. Część oczywiście zostanie wysłana do prasy i będzie w komunikacie końcowym, a część informacji prawdopodobnie nie dostanie się do prasy i my o tym nie będziemy wiedzieć, przynajmniej na samym początku dowiemy się jak gdyby z opóźnieniem, kiedy będziemy widzieć efekty tych rozmów. A więc tutaj możemy się spodziewać, że nawet jutro po komunikacie końcowym nie będzie informacji tak naprawdę o czym albo inaczej, o czym rozmawiano to może będzie, natomiast być może pewne decyzje, które gdzieś mogą się pojawić, nie będą ogłaszane publicznie. Dlaczego? Z wielu powodów, tak? Bo jeżeli byśmy sobie wyobrazili, że Stany Zjednoczone i Chiny dochodzą do porozumienia w sprawie Ukrainy, to niekoniecznie to musiałoby być ogłoszone, żeby na przykład nie drażnić Rosji, nie irytować Ukraińców, tak, nie, i tak dalej. Natomiast takie rozmowy, nie ukrywajmy, że są prowadzone, i będą prowadzone i dzisiaj pewnie będzie poruszana ta sprawa. Czy tu według Ciebie możemy liczyć na zbliżenie? Powiedzmy, co chce osiągnąć jeden kraj i drugi, bo tak naprawdę to nie jest do końca oczywiste. Bo czy Amerykanom zależy na szybkim zakończeniu tego konfliktu, czy może wykrwawianiu się i osłabianiu Rosji, żeby przestała na następne dekady być jakimkolwiek graczem. Jest to, zdetronizowanie jej o kolejne 2-3 półki i przyglądanie się temu, co się wydarzy. Natomiast po stronie chińskiej tu akurat interesy są moim zdaniem zbieżne. Chińczykom też zależy na tym, żeby Rosja nie była zagrożeniem, bo może być kiedyś dla nich, a osłabiona Rosja jest dla nich świetnym junior partnerem i wielką szansą na przejęcie wielu biznesów, na wejście na rynek, więc dla mnie tu akurat oni mogą mieć zbieżne interesy w tej kwestii i tak dla jednego kraju, jak i dla drugiego wcale nie jest to w ich interesie, żeby ten konflikt zakończył się szybko. Czy masz inne zdanie? Bardzo się cieszę, bo mam odmienne zdanie. No to świetnie, to mów. Musimy spojrzeć, jeszcze muszę wrzucić jeden kamyczek, bo często jak tutaj rozmawiają szczególnie polscy geopolitycy, to zapominają o sytuacji politycznej i o tym pewnym otoczeniu wokół takich spotkań, czyli tak, w tym roku, słuchajcie, mamy wybory w Stanach Zjednoczonych. Dla tej administracji... W przyszłym. Jeszcze mamy 2023. Tak, w przyszłym roku mamy wybory w Stanach Zjednoczonych i to jest istotny element, który trzeba zawsze rozpatrywać w przypadku takich spotkań. Dlaczego? Dlatego, że obecna administracja chce wygrać te wybory. Nikt nie chce przegrać tych wyborów i nawet jeżeli by się udało zrobić jakiś przełom, a potem okazałoby, że te decyzje spowodowałyby przegranie wyborów, nie? Bo by wpłynęły na decyzje wyborców, to możemy liczyć raczej w drugą stronę, że administracja najpierw będzie patrzyła, czy to spotkanie może pomóc w wygraniu wyborów i co możemy tam ugrać, żeby wewnętrznie to sprzedać, niż odwrotnie, tak? A więc to pamiętajmy. I w drugą stronę w Chinach nie ma wyborów, ale Chiny mają problemy gospodarcze. Ja swego czasu mówiłem, że te problemy się pojawią. One się faktycznie pojawiły. I teraz mamy będziemy o tej gospodarce mówić pewnie na końcu jeszcze, natomiast musimy też to poruszyć, bo mamy trochę odmienną sytuację, że i to nawet Biden powiedział, że spotyka się
Xi i zdaje sobie sprawę, że Chiny przeżywają, tak powiedział, problemy gospodarcze w tym momencie. Czyli mało tego dopowiedział, że nie chcą się odciąć od Chin, ale chcą ustalić nowe relacje na takich zasadach, że nie może to wyglądać tak, że relacje polegają na tym, że handlujemy z Chinami, ale przekazujemy im, wiesz, te takie wszystkie... Wartość intelektualną. Tak, wartość intelektualną i Chiny na tym budują swoją mocarstwowość. Bo to jest karmienie, wiesz, tygrysa, który ci odgryzie głowę, jak dorośnie. Tak, no i oczywiście to zapoczątkował Trump, Biden to kontynuuje. Pytanie, czemu wcześniej to nie zostało zauważone, no ale to już mniejsza z tym. Natomiast pamiętajmy właśnie zawsze o tych rzeczach, żebyśmy w tej dyskusji nie wyobrażali sobie, że tutaj jest jeden szachista i drugi szachista i każdy rozpatruje interesy i światowa polityka to jest gra interesów. No gra interesów jest, no ale jest też gra taka polityczna, trzeba wygrać najbliższe wybory, trzeba poprawić sytuację gospodarczą w Chinach tu i teraz, a nie co będzie za 10 lat, tak? To też jest oczywiście istotne i też jest rozpatrywane, ale często takie bieżące rzeczy, to widzimy zresztą na polskim podwórku, na europejskim, tak, widzimy co na przykład robią Niemcy czasami, nie? Czy Francuzi tak samo. Słuchaj, idealnie widać to, jak liczy się tu i teraz w Rosji. Mamy idealny przykład, tak, gdzie dzisiejszy miesiąc, dzisiejszy Excel, tegoroczne podsumowanie jest ważniejsze niż interes kraju za 2-3 lata. Tak, gra interesów. To za 10 lat to już nieważne, co się będzie działo. I teraz wróćmy do tej Ukrainy, bo ja uważam, że Chiny troszeczkę mają inną perspektywę. To może wyglądać podobnie, ale inaczej, bo USA chciałaby, żeby faktycznie Rosję wykrwawić, osłabić, żeby przestała być zagrożeniem w Europie, żeby Europa też przejęła ten problem rosyjski od Stanów Zjednoczonych. I tu myślę, że i zarówno Trump, jak i Biden mają podobne na to spojrzenie, żeby Europa w końcu zaczęła sobie radzić sama. Być może tu jest ta różnica, że Biden mówi OK, z pomocą USA i z naszą obecnością, Trump mówi, że być może ta obecność nie jest konieczna i ta pomoc na przykład ma być mniejsza. Natomiast żeby Europa jako Europa, Unia Europejska była partnerem, bo obecnie dla Stanów Zjednoczonych, to chyba każdy się zgodzi, nie jest pod względem militarnym, pod względem gospodarczym oczywiście jest tutaj lepiej. I teraz jeżeli na to tak spojrzymy, no to Stany Zjednoczone chciałyby, żeby ten konflikt zakończył się na korzystnych warunkach dla Europy i żeby ten pokój, który będzie budowany w przyszłości, był trwały. W przypadku Chin... Czekaj, zanim przejdziesz do Chin. No. Co według Ciebie oznacza temat pokój na korzystnych warunkach dla Europy? Bo może to być zupełnie inny pokój niż dla Ukrainy, oczywiście. Tak. Nie, bo ja nie mówię tu o Ukrainie. No właśnie. Bo nie. Bo tutaj myślę, że perspektywa Niemiec, Francji i USA jest tutaj zbliżona, bo często się postrzega, że USA jest takim sojusznikiem Ukrainy, że te same cele, co Ukraina przedstawia, to ma USA, nie? Że odzyskanie ziem, osłabienie Rosji, pozbawienie ich militarnego tego trzonu. Nie. Moim zdaniem Stany Zjednoczone nie chcą aż tak silnie osłabiać Rosji, żeby Rosja się rozpadła. Zresztą oni wielokrotnie to podkreślają. Oni nie chcą mieć chaosu na wschodzie. Oni chcą mieć trwały pokój, czyli taką trwałą konstrukcję, w której Europa jest na tyle silna i nie występuje ten problem na obrzeżach Unii Europejskiej, tak? I z perspektywy Stanów Zjednoczonych co to oznacza? Oznacza to, że najlepiej, żeby Rosja miała nowy rząd demokratyczny, który rozwiąże tę sytuację z Ukrainą i podpisze trwały pokój. Ale plan B może być taki i wydaje mi się, że to jest bardzo realne. Podpisujcie za ziemię, wy ogłosicie sukces, a zostajecie zdłuszeni gospodarczo i my mamy ten prawdziwy sukces. Może tak być?
Ale poczekaj, kto zduszony, bo tak powiedziałeś, że nie każdy może zrozumieć. Okej. Następuje, wiesz, zawieszenie broni, tam gdzie są teraz Rosjanie, to są Rosjanie i już tak zostanie. Putin ogłasza sukces, a Europa i Stany Zjednoczone trzymają dalej sankcje, aż Rosja opłaci lub nie opłaci odbudowy Ukrainy. I Putin u siebie ma sukces, ale Stany Zjednoczone też mają sukces, bo Rosja spada o te 2-3 szczeble gospodarczo niżej i nie stanowi zagrożenia dla Europy w przyszłości. Może tak być? Tak, może tak być. Inaczej. Celem Stanów Zjednoczonych jest I tu akurat Stany Zjednoczone chyba mają bardzo zbliżony cel do Polski. Jest zakończenie planów imperialnych Rosji. No bo Rosja sobie cały czas wyobraża, że jest Putin i ten reżim, że jest spadkobiercą Związku Sowieckiego, są drugą potęgą na świecie, no może trzecią. Teraz powiedzą, tak, dobra, te Chiny, okej, to wy, ale my trzeci. Ale my trzeci, tak? My trzeci, Unia Europejska to jakieś tam, to frajerzy, tak, da się ich przekupić i tak dalej. A Stany Zjednoczone chcą zredukować poziom Rosji do jakiegoś takiego mocarstwa albo takiego kraju regionalnego, który zajmuje się sam sobą i innym nie szkodzi. To tam oni się mogą tam dzielić, robić, byleby to bez jakiegoś większego chaosu, ale żeby zajmowali się sobą, handlowali z tą Europą i żeby był święty spokój, powiedzmy najlepiej na 50 lat do przodu. A my możemy się wtedy zająć rozgrywką z Chinami, zarządzaniem światem, jakimiś innymi rzeczami, tak? Czyścić wszystkie te jeszcze naleciałości, które im zostały, które nie są... Tak, jakimś Bliskim Wschodem, Ameryka Południowa, no różne rzeczy, to tam będą pomysły. Natomiast żeby ta Rosja przestała po prostu zajmować nam głowę i czas, i widać, że u Amerykanów jest taka irytacja, bo oni dostają te raporty gospodarcze i oni widzą tak, że ta gospodarka sobie coraz gorzej radzi. No i widzą, że Putin jak gdyby cały czas blefuje i cały czas jak gdyby to jest podbijanie tego bębenka, ale z tyłu te 4 litery gołe, coraz bardziej gołe. No i oni w tym momencie mówią, okej, no to gotujemy tą żabę, no to jeszcze. Tutaj często był taki zarzut, że Amerykanie nie dostarczyli odpowiedniej ilości sprzętu. Ja przypominam, że to nie jest też takie do końca proste, bo ten sprzęt musi mieć pewien stopień absorpcji. No przekazaliby Abramsy, F-16 na samym początku wojny, przykładowo. No ale kto miałby tym jeździć, kto miałby tym latać? Przecież tych ludzi trzeba wyszkolić. Oczywiście tu można było to lepiej zrobić, szybciej. Tutaj ta administracja ma wiele na sumieniu, że pewne rzeczy zaniedbała. Natomiast pamiętajcie, że ten stopień absorpcji musi być, ale z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, jeżeli spojrzymy, czy obecny konflikt zmniejsza potencjał ten imperialny Rosji i ta Rosja powiedzmy z tego drugiego, trzeciego miejsca spada na kolejne, no to wydaje się, że na ten moment no to ten plan amerykański jest realizowany. Ktoś powie, kosztem Ukraińców, czy kosztem rosyjskich mobików, czy rosyjskiej gospodarki, no tak, ale jest realizowany. A dodatkowo odradza się przemysł zbrojeniowy w Stanach, w sensie podpisuje kontrakty na dziesięciolecia do przodu. No nie tylko przemysł, węglowodory są w tym momencie sprzedawane do Europy. Weszli, otworzyli te drzwi, postawili już but i teraz nie zamkniesz. Już nie zamknie. Nie? Już nawet jak Trump przyjdzie, powie, dobra, tam NATO, koniec, tak, ale gaz jak najbardziej, niech bierzcie, tak. A więc tutaj też mogą być różne rozgrywki pomiędzy Unią Europejską a Stanami, bo o ile Stany Zjednoczone mieliśmy odchodzenie od tych relacji gospodarczych kosztem właśnie Azji, na rzecz Azji, no to teraz widzimy, że te Stany jak gdyby gospodarczo wróciły, tak? Czyli kwestia zakupów uzbrojenia, kwestia nawet budowania fabryk. No zobaczcie, Amerykanie teraz budują fabryki, tak? No w Europie budują fabryki, nie? Tak. U nas, w Niemczech, nie? A więc tu widzimy, że te relacje gospodarcze się poprawiają. Ale wróćmy do tego spotkania, bo troszeczkę też odbiegliśmy. A Chinom trochę na czymś innym jednak zależy.
Nie zależy na tym, żeby powiedzmy, i ja nie do końca na przykład wierzę, że bo Chinom zależy, żeby osłabić Rosję, ale w ich mniemaniu osłabiona Rosja to jest Rosja z trwającym i zamrożonym najlepiej konfliktem na obrzeżach Unii Europejskiej. Tak, bo to jest wtedy nie stanowi zagrożenia w Europie. No bo ona się zajmuje Ukrainą, tak? A nie zajmuje się powiedzmy, a jeżeli chodzi o relację chińsko-Azją na przykład centralną, no bo zobaczmy, co się dzieje. No, w tym momencie Chiny wygrywają tak. Azję centralną, tak? My o tym w ogóle ci geopolitycy polscy, to w ogóle jakby tam była tylko Ukraina, USA, Rosja i Chiny. Tak. I Chiny, ale Chiny w ogóle tak, że tak nic, tylko gospodarczo coś tam robią, popierają tą Rosję. Jest to mocna Rosja trzymała Azję Centralną za pysk. Trzymała militarnie i trzymała gospodarczo. Kaukaz i Azję Centralną. W tym momencie widzimy, że wszystkie kraje rozszerzają się łokciami, podpisują umowy na szybko z Europą, z Chinami. Dzieje się tak, że wiesz, no jak Rosja tu trzyma ręce, no to tu jej ktoś kieszenie opróżnia, nie? Więc, bo to jest w przyszłości ich dochód. Bo to są relacje właśnie biznesowe, relacje na eksport gazu, eksport ropy, militarna kontrola. Tam wszystko to się traci. Kontrakty militarne przecież zaprzepaszczają, odkupują sprzęty, które sprzedali, całkowicie się resetują z tego rynku w przyszłości jako partner niewiarygodny, który nie dotrzymuje terminów, który później, wiesz, chce z powrotem te sprzęty. No tu wszystko się, wiesz, wymyka Rosji z rąk. Tak, i następna rzecz, się na Ukrainie. Zwróciłeś uwagę, żeby Rosja stała się junior partnerem. Tak. I Rosja w tym momencie jest junior partnerem dla Chin, tylko że obecny reżim tego nie przyjmuje do wiadomości. I to jest największy problem w tych relacjach, moim zdaniem. A ten reżim chiński utwierdza, że no wy jeszcze jesteście faktycznie tym, bo Rosjanie chcą to słyszeć, tak? Oni chcą słyszeć, że oni są takim związkiem sowieckim BIS, są potęgą. Ale Chińczycy chcą im też to wmawiać, bo jeżeli, jeżeli im powiesz twardo, jesteś junior partnerem, będziesz teraz mówił to, co my, robił to, co my chcemy, no to Rosjanie, wiesz, mogą w ramach odwinięcia się zrobić tak, no to okej, zamykamy ten konflikt, dogadujemy się z Zachodem, zmieniamy swoją percepcję, wiesz, teraz trzeba się skupić na Chinach, nie? Na przykład. No, według Chińczyków Rosjanie to barbarzyńcy, tak powiedzmy, bo często się mówi, że Rosjanie to azjatycki, nie, oni z Azją mają mało wspólnego, z Europą też, to jest tak kraj pomiędzy, który to jest taki czyrak, który wyrósł na kopule ziemskiej. Nie, no przestań, tak, to nie mówmy. Natomiast to jest coś pomiędzy, bliżej pewnie Rosji jest do Europy jednak niż do standardów azjatyckich. No i według Chińczyków oczywiście to są barbarzyńcy i z barbarzyńcami troszeczkę trzeba uważać. No i tak Chińczycy trochę postępują, ale liczą, że następny ten reżim, następny rząd będzie właśnie zachowywał się tak jak junior partner. Bo oni wtedy otworzą, jeżeli następny reżim by zachowywał się odpowiednio by postrzegał rolę Chin, no to wtedy Chiny zaczęłyby inwestować w tej Rosji, wtedy ten napływ kapitału by się zwiększył i tak dalej, ale Rosjanie muszą do tego dojrzeć. I Chińczycy takich dojrzewają. Nie? Czyli tak troszeczkę mówią, grillują tutaj inwestycje, nie, ale towary wam sprzedamy, surowce, owszem, możecie nam wysyłać, ale z upustem i tak dalej, nie? Czyli handlować jak najbardziej, ale coś więcej zrobimy, pomagać, nie. Fabryki u was zrobimy, ale tania siła robocza będzie u was w Rosji, bo my teraz zarabiamy więcej. Wiesz, to też ciężko przełknąć Rosjanom i rządowi rosyjskiemu, ale to że staną się fabryką Chin w przyszłości. Tak, to będzie taki powolny proces, albo trochę bardziej przyspieszony, ale tak, żeby Rosjanie się nie zorientowali. Oni się oczywiście orientują, ale też wyboru nie mają w tym momencie i też Chińczycy wiedzą, że przecież no jak i Rosjanie w tym momencie ten reżim nie ma, no musiałby zakończyć tą wojnę, dogadać się z Zachodem, i tak dalej, a tego nie robi. I Chińczykom też nie zależy, żeby Rosja właśnie dogadała się z Zachodem,
tak? Że powiedziała, ok, kończymy wojnę, pokój, Unia Europejska, pokój na 50 lat, redukcja głowic nuklearnych, coś tam. A dlaczego uważasz, że Amerykanom zależy na tym, żeby Rosja się dogadała z USA, to znaczy z Europą? Bo ja wcale nie jestem przekonany. Wiesz dlaczego? Bo jeżeli Rosja będzie dalej stanowiła jakieś zagrożenie, być może mniejsze, być może większe, to Europa zawsze będzie potrzebowała wielkiego brata, który w razie czego przyjdzie z pomocą, a dodatkowo będzie zbroiła się, co pomoże w razie jakiegoś globalnego konfliktu Tak, to co Amerykanom. mówisz jest racjonalne, ale Amerykanie postrzegają, jeszcze raz mówię, inaczej. Dlaczego? Dlatego, że oni to główne zagrożenie teraz postrzegają, bo my patrzymy, bo teraz trochę patrzysz tak z punktu widzenia polskiego i europejskiego, nie? Że my jesteśmy, tak ale nie chodzi o to, że my jesteśmy, nie. Z punktu widzenia amerykańskiego obecnie najważniejsza rozgrywka odbywa się w Azji. I wszystko, co będzie pomagać, żeby przekierować tę siłę na Azję, to trzeba zrobić. I teraz tu jest ta różnica pomiędzy chyba Bidenem i Trumpem. Trump mówi, za wszelką cenę, nawet oddajmy tą połowę Europy Rosji, czy tam tą Ukrainę, ale przekierujmy się jak najszybciej na tą Azję, a nie traćmy czas na tą Europę. A Biden mówi, osłabmy Rosję, bo osłabiona Rosja osłabia Chiny, wiesz, trochę inaczej tą układankę widzi. I my sobie będzie pokój w tej Europie i wtedy zajmijmy się Chinami. Natomiast słuchaj, natomiast Trump, z tego co ja pamiętam, powiedział, że nie pomogą żadnemu krajowi, który nie przeznacza 2% PKB na zbrojenia. I tak powiedział, a nie, że zostawmy Europę, a to jest jednak różnica. Okej, ale ostatnio mówił, to wiesz, z tego... w tej kampanii wyborczej, że zostawmy Europę. Wiesz co, w kampanii to się różne rzeczy mówi. Natomiast po wyborach myślę, że to będzie na takiej zasadzie, że słuchajcie, no kto nie daje 2%, ten wylatuje z NATO albo coś takiego. No ale teraz wiesz co, okazuje się, że nawet już Niemcy dają powyżej 2%. Jedynie te kraje, które nie będą dawać powyżej, no to będzie gdzieś południe Europy, nie? No okej, no ale to może wiesz, może chodzi o to, że bo tu mówisz, że z punktu widzenia Amerykanów, no okej, ale połowa Amerykanów, bo druga połowa właśnie trumpiści mówią, że wyjdziemy z Europy albo nie będziemy pomagać, gdyby się nie zbroili. I tu dla nich Rosja, która jest niepokojowa, a potencjalnie zawsze straszakiem, jest lepsza dla interesów. Nie, znaczy posłuchaj, oni tak nie mówią. Znaczy to może i ma sens co mówisz, ale oni tak nie mówią po prostu. Ale jest kampania. Oni mówią, nie, ale wcześniej też mówili. No nie, no to wiesz, to trochę teraz mówisz tak jakbyś chciał, żeby mówili. No po prostu oni tak nie mówią, nie? Wiesz, oni tak nie mówią, oni mówią zajmijmy się Chinami, tak? Zostawmy tą Rosję, dogadajmy się z Rosją. Zresztą oni wierzą, że oni są w stanie się dogadać z Rosją i przeciągnąć Rosję na swoją stronę. Czyli powiedzieć, coś tam obiecać, No nie, ale to nie nastąpi. Ty w to nie wierzysz, okej, ale znowuż, ty w to nie wierzysz. Natomiast jeżeli ich posłuchasz obozu MAGA, to oni tak twierdzą, tak? Że oni się dogadają tutaj, coś obiecają, coś dadzą, każdego da się przekupić i tak dalej, nie? Bo rozgrywka toczy się tak naprawdę o hegemonię na świecie między Chinami a USA. Dobra, ale wracając do tego spotkania, bo też odbiegliśmy, a wyjdzie nam ponadgodzinny komentarz. No i teraz tak, skoro tak, to Chiny są zainteresowane, żeby na Ukrainie nastąpił rozejm. I to dały, to tak ktoś może powiedzieć, że nie, no kilkakrotnie przygotowały plan pokojowy i ten plan pokojowy jest bliżej temu, co również Rosja potrzebuje, bo Rosja teraz nie chce zakończyć swojego planu podboju świata, tak to nazwijmy, albo przynajmniej tej części Europy, tylko potrzebuje rozejmu, żeby sobie poprawić pewne rzeczy. Tak? To jest tak, jakby człowiek bez formy wchodził na 10. piętro, potrzebuje na 6. troszeczkę odpoczynku, ale dalej chce iść na to 10. piętro. Tak, Ukrainie też by się przydał rozejm, natomiast no, oni obawiają się, że ten rozejm mógłby się przedłużać, zakończyłoby się pomaganie wtedy. Najbardziej się obawiają tego, że jak będzie rozejm, to zostanie potraktowane, że to jest pokój, nie? To nie jest rozejm, tylko na zasadzie, to teraz jest rozejm,
to te ziemie w tym momencie, które Rosja zajmuje, to już im się należą, że będzie jak gdyby potwierdzenie takiego status quo, które w tym momencie jest. Ziemie im się należą, to raz, a drugi raz pomoc, no po co pomagać, skoro jest w tym momencie pokój, znaczy rozejm. A 10 lat na przykład rozejmu spowoduje, że dzisiejsi 9-latkowie będą mogli walczyć. Tak, znaczy wiesz, no myślę, że będzie krótszy ten rozejm, bo Rosja myślę, że bardziej myśli na zasadzie, wiesz, tam rok powiedzmy, czy tam 2 lata, coś w tym stylu. A dlaczego? Ano dlatego, że, i to znowuż wynika ze specyfiki rosyjskiej, Rosjanie żyją w takim matriksie. Putin dostaje jakieś analizy, jakieś raporty i według tych raportów oni nie potrzebują tam 10 lat, tylko roku, 2, coś tam się poprawi i już będzie dobrze. Wiesz, bo to wielokrotnie widzimy, że te raporty są tak budowane, żeby były bardziej optymistyczne niż jest rzeczywistość. A więc on dostaje i on po prostu nie wie, może sobie założyć tam 20% jeszcze do tego dorzucić i mu wyjdzie. Natomiast no najczęściej to jest tak, że ten optymizm i te plany rosyjskie są tak budowane, no, że mocno są przeszacowane. A więc tak jak widzimy, no i jaki też jest tego efekt? Efekt jest tego, że potem propaganda to przekazuje, no i również niektórzy eksperci, a nawet wywiady się na to nabierają i publikują tak te rosyjskie, że tak powiem, prognozy i plany, no jako swoje prognozy i plany. Tak? No ale słuchaj, troszeczkę skoro masz coś gotowe, no to możesz zaprzeczasz sam sobie. Powiedziałeś, że dla Chin ważne by było, żeby Rosja utknęła w konflikcie na granicy Unii Europejskiej, a jednocześnie chcą tego rozejmu, tego zawieszenia broni? Tak, bo mogą wtedy, bo chodzi o to, że teraz trzeba przede wszystkim poprawić swoje dane gospodarcze. Chińczycy. Pamiętaj, jakie mamy informacje. Od kwietnia eksport spada. Produkcja krajowa brutto jest fikcyjna, jest na papierze, jak to w Chinach. I w tym momencie idzie na papier i idzie na magazyny. W tym momencie stany magazynowe się zwiększają i czekają na lepszą koniunkturę, która powinna się pojawić przede wszystkim w Unii Europejskiej, bo o ile w Stanach Zjednoczonych sytuacja właśnie się poprawia i mamy jak gdyby troszeczkę taką odmienną sytuację. W Stanach Zjednoczonych teraz mamy sytuację, mamy najnowsze odczyty inflacji i ta inflacja zaczyna spadać. I teraz się mówi o tym, że Fed zakończy podwyższanie stóp bazowych. Fed no to jest bank centralny amerykański, czyli to, co jak w Polsce mamy bank centralny, NBP, no to u nich jest coś takiego jak Fed. Już nie będziemy tłumaczyć tych różnic. Skracając, no. Wygląda. Upraszczając też. I w tym momencie jest bardzo duży będzie nacisk na to, żeby Fed, znaczy on już zapowiedział, że nie będzie podwyżek, ale już się pojawiają bardzo duże naciski, żeby były obniżki tych stóp procentowych. Obniżki stóp procentowych no będą oczywiście pobudzać tą gospodarkę i co dadzą? No, jeżeli będziesz obniżał te stopy procentowe, no to masz tańsze kredyty, masz większy dopływ gotówki do gospodarki i masz te coraz szybciej to zaczynać. Czyli dokładnie odwrotność tego, co się dzieje w Rosji. Odwrotność tego, co tak, bo tam podwyższają, tutaj będą niedługo prawdopodobnie musieli obniżać. Zobaczymy, czy Fed jak gdyby też sprosta zadaniu, bo tutaj ja akurat jestem dosyć dużym krytykiem działań Fedu, ale to teraz zostawmy. Każdy jakąś tam ma swoją perspektywę, bo wydaje mi się, że oni po prostu się spóźniają mocno z tymi decyzjami. No ale oni oczywiście bronią się, mówią, że tak trzeba. Ale słuchaj, mówimy ogólnie, ale czekaj, bo ja widzę pewną zbieżność. W Polsce, gdy był nasz prezes Glapiński, mówiliśmy, że się spóźnia. W Rosji, gdy nabili ale czekaj, w Rosji, gdy nabili mówiliśmy, że się spóźnia. Przyspiesza. Ale nie, jak wprowadzał, podwyższał. Teraz to się, tak, teraz to przyspieszył zupełnie w drugą stronę. Ale Bank Centralny Rosji mówimy, że się spóźnia. I Fed mówimy, że się spóźnia. Czemu oni się wszyscy na świecie spóźniają? Z różnych to przyczyn wynika, nie? Z różnych przyczyn to myślę, że są zupełnie właśnie inne, często politycznych, tak? Myślę, że Polska i Rosja bardziej polityczne. Fed to jest też kwestia
myślę, przewodniczącego często, nie? I pewnego podejścia. No też widzimy na przykład, jak Indie mają zupełnie inne też podejście, to są pewne też obawy, no to musielibyśmy każdy kraj jak gdyby, myślę, osobno. Jeżeli gdzieś jakieś zbieżności byśmy widzieli, no to wpływ polityki na gospodarkę, no to w Polsce i w Rosji. W Stanach Zjednoczonych też jednak, chociaż znowuż trochę w inny sposób. Okej. No i wracając do tego, a więc wiesz, może się okazać, że na tym i teraz czy Stanom Zjednoczonym zależy na rozejmie? Tak, zależy, żeby ten rozejm pojawił się przed wyborami, ale, no i to jest chyba właśnie ten punkt niezgody. Wszystko zależy od warunków, bo te warunki muszą być według Amerykanów przyjęte przez Ukraińców. No bo żeby nastąpił jakiś w miarę stabilny układ, no to Ukraińcy powinni się na to zgodzić. No bo trudno też sobie wyobrazić, że rozejm będzie, a Ukraińcy mówią nie zgadzamy się. Oczywiście Amerykanie mówią, dobra, no to stop pomocy, jak się nie zgadzacie i sobie radźcie sami. Natomiast czy to spowoduje, że zapanuje ten pokój? No raczej spowoduje tylko tyle, że będzie jeszcze większa jadka i Rosjanie będą tam zdobywać. Tak? No właśnie, bo ogólne przeświadczenie jest takie, jak się da Rosjanom odetchnąć rok czy dwa, no to kurczę będzie ponownie i to gorzej. A jednak wszyscy na świecie chcą im dać ten rozejm poza Ukraińcami? Tak. Moim zdaniem tak. Dlaczego? No może Polakami. No, Polaków nie liczę, no bo oni na świecie nie mają za dużo do powiedzenia. Mówię o mocarstwach. Dlaczego wszyscy wiedzą, że Rosja odetchnie i wróci silniejsza, teoretycznie, bo to tego oczywiście nie wiadomo, a jednak każdy chce jej dać ten rozejm, a nie przycisnąć? Dlaczego to jest w interesie każdego, jeżeli za 2 czy 3 lata... Nie, to nie jest w interesie. To też... Bo w interesie... Bo to często jest tak, że wiesz, nie wiem, Niemcy nie postępują często na przykład jak jest w interesie Niemiec, tylko znowuż w interesie na ten moment danej partii, danej osoby, bo my mieszamy jak gdyby, wiesz, pojęcia często i w tej geopolityce często tak się miesza, że interes państwa to jest interes osób, które rządzą tym państwem. Chcesz po prostu powiedzieć, że to nie wielkie szachy i wielkie interesy mocarstw decydują, tylko często nie. Jakieś małe kompleksy, decyzje, wybory decydują o życiu milionów ludzi w sumie. Oczywiście. Przykra Oczywiście, że tak, nie? Mhm. W tym momencie czasami to jest zbieżne. Nie? Czasami jest to zbieżne i wtedy tam mówimy, że ten polityk jest tam jakimś mężem stanu, bo to jest tam zbieżne, a czasami nie, jest odwrotnie, nie? Zbliżają się wybory, tutaj mam sondaże, trzeba poprawić sondaże, no to ja głoszę na przykład, że jest rozejm i że ja byłem tutaj tym, wiesz, mężem opatrznościowym i dzięki temu ileś tam procent dostanę, wiesz, dodatkowo, nie? A później jest też takie przysłowie, historia nas oceni. I co jeżeli po tych 2-3 latach wybucha konflikt, który kończy się wojną atomową, a mogłoby się nie skończyć? To już nieważne. Ja tak zauważyłem, żeby tak politycy gdziekolwiek, w jakimkolwiek kraju myśleli, że co będzie za 5-10 lat. Nie? No niestety. Tam nie łudźmy, nie? Liczy się niestety przede wszystkim tu i teraz. Jeżeli jest zbieżność tu i teraz, współgra mi z tym, co będzie za 10 lat, no to okej. Ale jak mi nie współgra, to może warto. Bo to wiesz, to też będzie tak, a kupimy sobie trochę czas, też będziemy się zbroić, też będziemy to, też będziemy tamto, może Putin, może jakoś będzie, Putin w kiblu się przewróci na kostce od mydła, może coś tam, nie? Bo też i trochę wbrew pozorom, te takie może będzie, to też nie jest czasami takie głupie, bo w życiu i w polityce też czasami bywa, że może będzie i coś się tam dzieje. To ja wrzucam temat, wieczny, tak? To ja wrzucam temat zupełnie inny niż wszyscy mówią. Rosja na tym zawieszeniu broni się wyłoży. Co sądzisz na ten temat? Słuchaj. A tu się z tobą akurat zgadzam, a więc możemy przejść do tych dalszych chińskich, bo żebyśmy też omawiali ten szczyt. Bo tak, się z tobą zgadzam. Tego nigdzie nie ma. Dobrze wiemy. Tak, bo wszyscy zakładają błędnie,
że to będzie wzmocnienie i że oni się w te 2 lata odbudują i tam łykną Ukrainę i łykną Bałtyki i jeszcze do Wisły dojdą. Nie? Tak, niech łykną jakieś leki. Słuchaj, moja teza, moje przemyślenie. Jeżeli jest źle w gospodarce i przykrywa się to kołderką wojny, to tego nie widać. Natomiast jeżeli pojawia się zawieszenie broni i trzeba przejść lub jakiś krzywy pokój, nieważne na którą stronę, to trzeba przejść do zwykłej codzienności. A wtedy musisz się zmierzyć z epidemią odry wśród dzieci, musisz się zmierzyć z brakami w służbie zdrowia, musisz się zmierzyć z zawalonymi inwestycjami, musisz się zmierzyć z bardzo słabym popytem na rynku, gdyż pozbawiłeś ludzi oszczędności, musisz się zmierzyć z milionami bankructw, to wszystko ci się wysypuje i ty masz te 2-3 lata na rozwiązanie tego, a jednocześnie musisz się zbroić teoretycznie myśląc, że będzie druga runda. Dlatego część ekspertów rosyjskich mówi dokładnie tak jak my teraz, bo ja się z tobą zgadzam, bo wtedy już nie ma tej specjalnej operacji, wojny z NATO, znaczy ona gdzieś może kiedyś, no ale mamy teraz tak i inne problemy i nagle prasa, no co będzie pisać o tym, no, że się zbroimy, że druga runda. Druga runda, no ale dobra, napiszę raz, drugi codziennie o tym nie będzie pisać, bo wiesz, o tym, że coś tam się dzieje w Ukrainie, że to most się zawalił, później trzeba napisać, że 1000 dzieci zmarło, no kurczę, ciężko to za tak, i nagle I nie ma wymówki pod tytułem wojna. Wojna i tutaj wokół flagi się gromadzimy rosyjskiej, nie? I mogą się pojawić nagle oponenci, którzy mówią, że inaczej rozwiążą te problemy, tą Odrę, te problemy z budżetem, te problemy z ropą naftową, a jeszcze załóżmy, że nie do końca ta współpraca wtedy, że ten rozejm to też nie oznacza tak od razu, że tam wszystkie te więzi gospodarcze z Europą od razu wrócą. No nie, wiele nie wróci, bo trzeba najpierw zapłacić miliardowe kary. I będzie dyskusja, jak tą współpracę budować po obu stronach, i po stronie rosyjskiej, jak i po stronie europejskiej. Polacy będą co innego chcieli, Bałtyki co innego, Niemcy co innego, Francja co innego. Nawet pomiędzy Niemcami a Francją będzie różnica, jak oni sobie widzą współpracę z Rosją. Tak, pomyśl sobie następny temat, Ukraina w Unii Europejskiej. I jeszcze Stany Zjednoczone, które gdzieś tam dokładają, mówią, nie, wy to sobie tak powinniście inaczej, nie? I będą pouczać, tak, Niemców czy Francuzów czy Polaków. No to słuchaj, no to wyobraź sobie, że sytuacja jest taka, że jest zawieszenie broni czy jakiś pokój i Unia Europejska ma przyjąć Ukrainę. Dlaczego Unia Europejska ma płacić za odbudowę tego, co zostało zniszczone przez Rosję? I udawać, że jest wszystko okej i wrócić do biznesu. Może niech Rosja najpierw zapłaci za to, co wyrządziła w Ukrainie, a potem możemy porozmawiać, bo jaki jest z tego interes, że my kupimy o te parę dolarów tańszą ropę, jak musimy miliardy władować w Ukrainę. Przecież łatwiej brać skądś inąć, a Rosja będzie się gotowała we własnym piekiełku, szukając nowych rynków, nie? Tu mogą być różne interesy i to będzie jakaś tam wypadkowa. Ale wróćmy do tych Chin i wróćmy, tak, a więc ten rozejm jest prawdopodobny, natomiast w mojej ocenie kraje się nie dogadają, bo w tym momencie musiałby być to rozejm na warunkach rosyjskich. Bo Putin też ma wybory. A te warunki, i to nie zostałoby uznane jako sukces w Stanach Zjednoczonych dla Bidena. Raczej by został uznany bo rozejm w tym momencie zostanie moim zdaniem odebrany politycznie w Rosji jako sukces Putina, a w Stanach Zjednoczonych jako porażkę USA. Niezależnie, tak jak powiedziałem, czy faktycznie tak by było, nie? A więc następną rzeczą, która gdzieś może zbliża te kraje, albo inaczej jest podobne podejście, no to jest Bliski Wschód. Tak. Będzie na pewno rozmowa na temat tego, co się dzieje w Izraelu, no i na temat jakiegoś tutaj, no i to jest bardzo niewygodny temat moim zdaniem dla obecnej administracji Trumpa. Mówię Trumpa, Bidena. Dlaczego? No dlatego, że wydaje się, że tutaj popełniła ta administracja dosyć dużo błędów. Ja postaram się na ten temat za jakiś czas z Wojtkiem Szewko porozmawiać. Natomiast teraz, żeby tego nie przedłużać, wydaje mi się, że zarówno Bidenowi, jak i Chinom będzie zależało na
pokoju, na zbliżeniu tego jakiegoś planu pokojowego, a przede wszystkim nie na eskalowaniu tego konfliktu. Nie wiem, czy się zgadzasz. Na wyciszeniu. Wiesz co, wyciszeniu. wyciszeniu. Mhm. Pokoju na Bliskim to za duże Wschodzie słowo. nie Tak, będzie. tak. Nie będzie chyba nigdy. Ewentualnie może się zmniejszyć skala, może się pojawić właśnie jakieś zawieszenie broni, może coś tam. No tak, bo wiesz, jak Bliski Wschód zapłonie, to nie jest dobre ani dla Stanów, ani dla Rosji, w sumie dla nikogo nie będzie dobre, bo tak naprawdę te interesy tam dla tych mocarstw, no tam można więcej stracić niż zyskać, tak naprawdę w tym momencie. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Jakichś tam potężnych interesów poza surowcami na Bliskim Wschodzie nie ma dla tych krajów, a przepali się miliardy dolarów w wojnie i przepali się miliony żyć. I nie ma tam zwycięzcy. Ile nie może być, bo mamy jak gdyby, wiesz... Ile by nie trwało, to i tak na koniec nie będzie zwycięzcy. Ani dla jednego, ani dla drugiego, więc tu wydaje mi się, że no, wystarczy w tym momencie jeden konflikt na świecie, myślę, że dla tych mocarstw, bo to też jest, tak jak mówisz, często wypadkowa, a wypadkowa, gdy dwa konflikty masz na świecie, mogą się bardzo wypadkowe szybko zmieniać i mogą przejść w bardzo niebezpieczne rejony. No bo jak już podejmiesz jedną decyzję, to później brniesz z przeciwstawnej strony, czyli z kierunku chińskiego, też może być jakaś decyzja, która później musi się bronić politycznie i też musisz brnąć. No i możesz przypadkowo wpaść na siebie na zwarcie w ramach wypadków. Jeżeli masz ten jeden konflikt i w sumie dla obu mocarstw jest to na rękę, żeby Rosja się osłabiała i tam się wykrwawiała, no to z Bliskim Wschodem tam się to może podzieć zupełnie różne rejony i różne kraje mogą zostać zaangażowane, może się zrobić z tego jakaś wojna religijna, no i masz klops, nie? No, więc tu chyba będzie mocne parcie na to, żeby się dogadać w jakiś wspólny plan, albo żeby się nie wtrącać za bardzo, albo coś w ten deseń, chociaż ciężko Amerykanom się nie wtrącać, jeżeli zaangażowany jest Izrael, nie? Bo tutaj to ciężko. Pawle? A więc myślę, że tu będzie, wiesz, wokół Iranu ta rozgrywka. No i myślę, że Chiny będą nakłaniane przez USA, żeby wpłynęły na Iran, żeby się nie mieszał w obecny konflikt. Ja też nie jestem do końca przekonany, że Iran chce się mieszać. Natomiast jakieś takie przekonanie gdzieś tam panuje, że być może będzie interweniował lub będzie próbował się włączyć. Myślę, że Chiny będą raczej właśnie tym krajem, który będzie tonował te nastroje, będzie rozmawiał właśnie z przywódcami irańskimi, szczególnie, że ta współpraca pomiędzy Iranem a Chinami dosyć dobrze się układa. Tak? I te dyplomatyczne rozmowy na tym kierunku można uznać za pozytywne. Okej, ale wspominałeś jeszcze o Korei Północnej, która uwiera. Zaczyna uwierać Chiny. Tak, wiesz co? I tu myślę, że nie będzie żadnego przełomu. Wiesz co, no trochę jak gdyby zaczyna uwierać, bo z jednej strony jest to sojusznik Chin, a z drugiej strony no powoduje cały czas jak gdyby problemy, tak? Jeszcze jakiś czas temu gdzieś mówiono o tym zbliżeniu i jednak o zjednoczeniu tej Korei, teraz no to się oddala. Myślę, że dla Chin najlepszym rozwiązaniem byłoby też akurat w tym wypadku rozwiązanie tego konfliktu koreańskiego raz na zawsze, tak? Czyli jednak zjednoczenie tej Korei, a to w tym momencie się oddala. Oczywiście Chiny popierają tą Koreę Północną i ta Korea Północna troszeczkę jest takim, jakby ci to powiedzieć, utrzymankiem Chin, a Chiny coraz mniej z tego mają. A mają, że tak powiem, więcej chyba problemów i więcej zamieszania niż to w tym momencie jest warte. Jeszcze jakiś czas temu
to miało sens. Natomiast jeżeli chodzi o budowanie tej mocarstwowości Chin i supremacji w tym regionie, no to ta Korea Północna jak gdyby nie pasuje w mojej ocenie. No tak, bo jeżeli chcesz tworzyć jakieś w całej Azji swoje wpływy i udaje ci się to, zwłaszcza tam na południu, i z tego masz po prostu biznes, czyli płyną do ciebie pieniądze i ty te pieniądze dajesz, a równocześnie pamiętasz, jak mówiliśmy, że mogą Chiny wkrótce stracić nawet do $1 biliona niespłaconych kredytów, Tak. które popożyczali różnym krajom. Podejrzewam, że Korea Północna jest jednym z tych krajów, które pewnie bardzo duży odsetek tych kredytów ma do spłacenia. No i wcześniej był to kraj, który dawał ci jakiś potencjał militarny, natomiast wraz ze starzeniem się potencjału tego, militarnego i wraz z permanentnym zubożeniem i z niedożywieniem tego społeczeństwa, to nawet ciężko traktować ich jako mięso armatnie, w sensie o to, żeby prowadzić. Tak, właśnie tu jest ten problem, że to jest takie, bo jakby oni się rozwijali gospodarczo odpowiednio, to by było okej. Tu jest problem, że coraz większe są zapóźnienia. Pomimo, że Korea Północna startowała w stosunku właśnie do Korei Południowej, no, z wyższej pozycji. Jako ta lepsza część, w wyższej pozycji, tak. Surowce, mało kto o tym już fabryki. Pamięta w tym momencie. Tak, mało kto pamięta, no każdy, że ta Korea Południowa, no to biedaki były, tak, jeżeli przy tym podziale. A teraz jest, no, jak widzisz, no, olbrzymia różnica, tak? Przepaść, nie? I gdzieś ta Korea Południowa jest bliższa Chinom pod modelem rozwojowym niż ta Korea Północna, gdzie masz ten reżim, taki odpał trochę. Tak. Jakby oni właśnie korzystali z tych wzorców chińskich i rozwijali ten przemysł, gospodarkę, byłoby okej. A tak, no to tylko biorą od tych Chin, i to też się po prostu w Chinach wielu nie podoba, nie? Że to tak. To jest do czego to ma doprowadzić, nie? Wspomniałeś o utrzymanku, no to można porównać do jakiejś pięknej kobiety, gdzie była tam, 50 lat temu i piękna utrzymanka, to się opłacało Chińczykom, a teraz ona się tak niesmacznie zestarzała. No. I nie ma dla Chin żadnej z tych korzyści. Tak, dlatego mówię, że bardziej by się opłacało, jakby oni się zjednoczyli, jakiś tam byłby spokój i porządek. Ale tutaj mówisz już chyba o jakichś górnolotnych planach na następne dekady, bo ja nie sądzę, żeby to... No nie, teraz nie. Dlatego mówię, nie będzie przełomu. Nie będzie przełomu. Ale kierunek gdzieś może być temat do wyjaśnienia, nie? Nawet widzę, jest niebezpieczeństwo eskalacji, bo my ciągle się koncentrujemy tam na Tajwanie, natomiast tutaj jest niebezpieczeństwo eskalacji właśnie dlatego, że ta Korea Północna nie ma trochę, tak jak Rosja, nie ma pomysłu ani modelu rozwojowego, który byłby efektywny. No i rodzą się wtedy takie dziwne pomysły, nie? To jest ślepa uliczka troszeczkę. Wpakowali się w ślepą uliczkę, no i co by musiało się stać? Chyba że przyłączenie do Chin w jakiś sposób może, albo coś takiego. No ale jak do Chin? No nie, no właśnie prędzej zjednoczenie, tylko na jakich warunkach, to jak miałoby być, no ten reżim koreański musiałby upaść najpierw. Nie wiem, no tak jak mówię, bo wiele osób mówi, że to jest korzystne dla Chin. Nie, no teraz to przestało być korzystne od jakiegoś czasu. To jest utrzymanek, który więcej kosztuje niż to jest moim zdaniem warte. No dobrze, to przejdźmy sobie do ostatniego punktu, czyli do tej gospodarki, bo też rzeczy militarne zostawmy może na tę dyskusję z wojskowymi na czwartek, jeżeli będzie panel. Natomiast no jeżeli chodzi o gospodarkę, no bo tutaj mówi się, że są największe szanse, bo tu akurat mogą być zbliżone interesy. Dlaczego? No dlatego, że przed wyborami Biden chciałby mieć jakiś sukces. Jeżeli chodzi żeby wygrać wybory, musi poprawić jedną rzecz, która jest trudna, a więc poprawić gospodarkę Amerykanów na tyle, żeby Amerykanie zaczęli postrzegać, że się poprawia.
Bo obecnie, jeżeli Amerykanów zapyta się, jak wygląda gospodarka amerykańska, no to powiedzą, że no jest dramat, recesja, kiepsko, brak perspektyw, za Trumpa było lepiej. Widziałem statystyki, było właśnie, że Biden po 30% w kwestiach gospodarczych, Trump 50% w kwestiach gospodarczych, tam było kilka pytań. I jest ważna rzecz, o czym wielu ludzi może nie wiedzieć. W Stanach Zjednoczonych wygrywa się wybory nie polityką zagraniczną, a polityką krajową, bo ludzie decydują się, na kogo głosują, przede wszystkim własną lodówką, własnym portfelem, a nie mocarstwowymi planami, które gdzieś tam są rysowane na lata do przodu, tylko liczy się tu i teraz i moja lodówka, moja kieszeń, mój portfel. I w tym momencie administracja Bidena ma troszeczkę problemów. No i trzeba by było to... Tak, i właśnie i nie, bo te dane gospodarcze bardzo, wielokrotnie mówiłem, one są coraz lepsze, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. Tylko co innego dane, a co innego postrzeganie. I o tym czasami też politycy, wpadają w taką pułapkę, nawet w Polsce, tak, że tutaj gospodarcze się poprawia, to ludzie będą na nas głosować, no bo przecież każdy widzi te dane, nie? A potem się okazuje, że ludzie głosują, jak się zapyta dlaczego, no bo przecież jest źle. Bo nie ma kurczaka w sklepie, albo podrożała kawa, albo coś takiego, nie? To jest wyznacznik. Tak, ale chodzi też o postrzeganie, bo jak na przykład popatrzysz na odczyty inflacji, no to teraz ceny konsumpcyjne, mamy najnowszy odczyt, jest 0. Tak? Czyli nawet można powiedzieć, że za moment możemy mieć deflację w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o ceny konsumpcyjne. Ale jeżeli zapytasz się Amerykanina, czy jest drożyzna w sklepach, no to 90% powie ci, że tak, że jest bardzo drogo w porównaniu z zeszłym rokiem. Tak, no ale to u nas też w Polsce też to jest. Nie, a odczyty masz inne, a więc tu chodzi o to, żeby te dane, które są, przełożyć na postrzeganie. Ale tak, to jest to, o czym często mówimy. Gdy mówimy na przykład, że w Rosji się coś dzieje, podaję na przykładzie Rosji i mówimy o danych makroekonomicznych, to później dostajemy kontrę, co wy opowiadacie, mam wujka w Moskwie, coś tam w tym sklepie jest ok. Tak. Natomiast zanim przejdzie z danych makroekonomicznych pod strzechy, no to mija kwartał, pół roku, no i później jest, a my mówimy, bo mówiliśmy kilka miesięcy temu, już to wszystko, przeleciało, czas minął, no i wychodzi, że tak się dzieje, tylko że te dane makroekonomiczne zawsze są dużo szybciej niż dane właśnie, niż odczucia społeczne. I to, że teraz się poprawia, no to w sumie może dobrze, bo będzie, że się poprawia tuż przed wyborami. Może zobaczymy, Bidena będzie, jak ta administracja sobie z tym poradzi i jak przekona Amerykanów, że się faktycznie poprawia, bo mówię, co innego są dane, a co innego jest postrzeganie, bo może być tak, że dane będziesz miał super, a ludzie i tak będą wiedzieli swoje i żyli, bo ludzie też żyją trochę tym, co było. I to też widzimy w Rosji, nie? Że czasami nawet postrzegają nie tu i teraz, że idę do sklepu, jest drożej, tylko że 3 miesiące temu to tak było, a w sumie i dopiero gdzieś, bo to z opóźnieniem pewnym dociera też do umysłów ludzkich. I teraz zobaczymy, i teraz dlaczego tu jest zbieżność, bo zarówno Chinom, jak i Amerykanom będzie zależało na tym samym, tylko że jak gdyby z różnych perspektyw, znaczy, żeby się polepszyło Chinom w Chinach, nie? Znaczy Chińczykom w Chinach, a Amerykanom, żeby się polepszyło. Dlatego w mojej ocenie na pewno nie będziemy mieli eskalacji tej wojny celnej. No jeszcze pominęliśmy ten Tajwan. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o Tajwan, to się nic nie wydarzy i będzie deeskalacja. Myślę, że Tajwan będzie takim po prostu tematem włożonym do zamrażalki na następny Tak, miesiąc. dokładnie tak i tutaj te obie strony powiedzą, że żadnych tutaj ruchów nie będzie, żeby eskalować, a jeżeli będą, no to właśnie takie, które będą deeskalacyjne, żeby drugiej strony nie Ale drażnić. chyba w przyszłym roku są też wybory na Tajwanie, z tego co pamiętam. Nie wiem. Czy za rok? Aż muszę chyba sobie sprawdzić. To sprawdź, a w międzyczasie powiem o tej gospodarce. I tu możemy się spodziewać, że nie będziemy mieli eskalacji tej wojny chipowej, a być może nieoficjalnie będziemy mieli deeskalację, tak?
Bo tutaj widać, że Stanom Zjednoczonym nie udało się cały czas poprawić jakoś znacząco tego wyniku. Natomiast przy obecnych problemach Chinom też zależy, żeby atmosfera biznesowa wokół Chin się przede wszystkim poprawiła i żeby inwestorzy tak gremialnie nie odpływali z Chin. Bo to, co również niepokoi, to oprócz tego, że mamy w Chinach deflację, te odczyty są ujemne, jeżeli chodzi o te odczyty inflacyjne za październik, mamy problemy z eksportem, to jednym z dużych problemów jest odpływ kapitału z Chin. I teraz Chinom będzie zależało, żeby zatrzymać ten odpływ kapitału z Chin. Stanom Zjednoczonych nie do końca, ale jeżeli by tutaj poprawiła się atmosfera pomiędzy USA a Chinami, to również się przełoży na tych inwestorów, tak? Czyli no jeżeli nie będzie tutaj coraz większego konfliktu, no to ci inwestorzy będą albo wolniej z tych Chin wychodzić, albo nie będą w ogóle wychodzić, a co niektórzy może zdecydują się na przykład na powrót, tak? Więc tutaj w mojej ocenie obie strony mają dużo do ugrania i może to nie będzie tak spektakularne, tak jak, nie wiem, podpisanie jakiegoś tam jakiejś współpracy, czy te geopolityczne tematy, ale bardzo ważne tak naprawdę dla obu przywódców, bo to jak gdyby może zapewnić poprawę tych stosunków i nawet wymiany gospodarczej z Chinami, może poprawić wskaźniki amerykańskie, przynajmniej chwilowo, jeżeli chodzi o koniunkturę, jak i również jeżeli chodzi o Chiny. A ja tylko dopowiem, bo sobie sprawdziłem, tak, w styczniu są wybory prezydenckie na Tajwanie, więc to też jest taki, myślę, czas jakiegoś nowego rozdania i tworzenia się, wiesz, jakichś nowych możliwości. Myślę, że dlatego tutaj też kilka miesięcy temat nie będzie poruszany. To znaczy będzie włożony do zamrażarki między Stanami a Chinami, no bo jeszcze w tym jest Tajwan, a Tajwan będzie miał wybory, więc też mogą być po wyborach różne inne, otwarte, nowe perspektywy. Tak, a więc reasumując, ja bym w miarę pozytywnie odczytywał to spotkanie, ten szczyt. Nie spodziewajmy się jakichś przełomowych decyzji, bo myślę, że takie nie zostaną ogłoszone, nawet jeżeli by zostały podjęte. I myślę, że można oczekiwać poprawy, zresztą to widzimy, że rynki dosyć pozytywnie przyjęły tą informację, zresztą ogólnie rynki ostatnio mamy dosyć duży optymizm, no i spodziewałem się odwrócenia trendu na rynku obligacji i rentowności obligacji, to co powiedzieliśmy, czyli koniec tych podwyżek stóp i być może obniżki, co zmienia zupełnie tą atmosferę gospodarczą na świecie. To znaczy w tym momencie mamy czynniki bardzo deflacyjne, oprócz oczywiście Rosji i tamtych krajów trzeciego świata. I tak również trzeba by patrzeć na Polskę, jeżeli chcemy przełożyć. Co to oznacza? Oznacza, że jeżeli tu będzie pomiędzy USA poprawiać się, będą odczyty w USA inflacyjne się poprawiać, to w przyszłym roku będziemy mieli niższe stopy procentowe, upraszczając. Okej, a ja mam do Ciebie pytanie. I wyższą rentowność cały czas na akcjach. No, zobaczymy, oczywiście chyba, że coś się tutaj w Polsce też wydarzy. Albo słuchaj, w tej części Europy. Ja mam do Ciebie jeszcze takie pytanie na koniec. Czy istnieje możliwość, że 2 lata konfliktu spowodowało, że bo wiesz, wszyscy mówią, że Chiny muszą iść w tą stronę, Amerykanie muszą iść w tą, te interesy są przeciwstawne, będzie tak i tak. Ale w układankę wpakowała się Rosja, rozpoczynając wojnę i mocno destabilizując globalny układ, jaki on by nie był, po prostu wywróciła troszeczkę stolik. Czy istnieje szansa, że Amerykanie i Chińczycy powiedzą: kurczę, opłaca nam się w tym momencie, po tych niemal 2 latach konfliktu, zrobić to albo to, niekoniecznie zaogniać sytuację między nami, bo jest trzecia droga, trzecie wyjście, które oczywiście najwięcej zapłaci za to Rosja, ale pozwoli nam się układać przez najbliższe 20 lat względnie w pokoju.
Bo wiesz, bo było straszenie takie, i widzę, że jest, że idą na zwarcie i będą szli na zwarcie przez najbliższe lata i może się skończyć konfliktem między Stanami a Chinami, tak? Czyli ta układanka na świecie się dalej nie zmieniła na tyle, żeby znaleźć jakiś wspólny kierunek. Nie, znaczy Rosja nie jest na tyle uciążliwa dla Chin. Trochę jest uciążliwe to, że te wskaźniki gospodarcze, przede wszystkim perspektywy są bardzo złe, bo mamy o ile na przykład na obligacjach jest odwrócenie trendów, to również jeżeli gospodarkę chińską popatrzymy tak, wiesz, przez x lat, no to widzimy odwrócenie trendów. Ja już nie mówię o tym, że im ten produkt krajowy brutto będzie spadał, bo to też. Tu już mamy takie, Goldman Sachs mówi tak, w tym roku 5, ale to na tych magazynach, w przyszłym roku 4, za 2 lata 3, nie? Chodzi o trend i Chińczycy muszą coś zrobić, żeby odwrócić ten trend. Ale słuchaj, czy Rosjanie nie wypuszczają... Rosja w tej układance w ogóle czekaj, bo ja ci nie ma tylko znaczenia. Ale to, że Rosja trzymała w dużej mierze pieczę nad Azją Centralną, nie powoduje, że im się to teraz wyślizguje i Chińczycy, gdyby się tam skupili, to wiesz, są w stanie, otwierają im się furtki na, nie wiem, ekspansję, na rozwój. Czy to nie stawia sytuacji takiej... Może być za mało. Tu byliśmy pod ścianą, tu dochodzimy do ściany, ale przez to, że się Rosja wyłożyła, no to zyskujemy dekadę, bo możemy tu troszeczkę podziałać. Nie tworzy. Nie, bo żeby tak myśleć, to te kraje Azji Centralnej musiałyby być silniejsze gospodarczo, a to są sporo, no to są takie biedaki jednak. Pamiętajmy, że z tej części oni będą się szybko teraz rozwijać, jeżeli będą współpracować z Chinami i bardziej oni będą zyskiwać niż Chiny, ale Chiny są zainteresowane, bo to jest perspektywiczny rynek, bo tam, wiesz, po pierwsze dużo muzułman, ale dużo się rodzi, dużo będzie konsumować, ale dopiero to za jakiś czas, ale to nie będzie tak jak Azja Południowo-Wschodnia, która jest najważniejszym partnerem chińskim. Bo właśnie tak się zastanawiałem, czy tam się nie tworzy taki nowy rynek, właśnie taka kolejna Azja Południowo-Wschodnia, która teraz może przeżywać boom, jeżeli tylko Chińczycy to dobrze rozegrają, bo Rosja traci tam wpływy. I właśnie na pewno warto po to sięgnąć, tak? Ale to nie będzie coś takiego, co spowoduje, że albo inaczej, ta jedna cegiełka nie jest wystarczająca, żeby zatrzymać te tendencje i te problemy strukturalne Chin. Okay. Więcej dałoby, jeżeli by rozwiązali problem na rynku nieruchomości, niż cała ta Azja Centralna, nie? Okej. To mniej więcej tak wygląda. Ona jest ważna, no bo nie można sobie odpuścić, bo to powiedzmy za właśnie tak przyszłościowo za 10 lat, tak, 20, to będzie miało znaczenie, ale tu i teraz nie. Za rok nie, za 2 nie. Za 10 lat tak może. Ale chodzi, bo ty chyba nie zrozumiesz, bo ty mówisz, za że 10, to nie pomoże Chinom gospodarczo. Wojna też nie pomoże Chinom. Trochę, nie, poczekaj. To, że oni przejmują Azję Centralną, pomoże Chinom i oni Nie, mi chodzi o to, że mieliśmy sytuację na zwarcie, że może grozi nam wojna Chiny-USA, a przy tym, że Rosjanie w tym momencie tracą wpływy w Azji Centralnej i Chińczycy mogą się tam skupić i zamiast myśleć o wojnie, mogliby się skupić tam, czy by to nie pozwoliło, wiesz, uniknąć tego zwarcia na kolejną dekadę czy 2? To jest moje pytanie. To bardziej zależy od przywódca moim zdaniem, bo obecne przywództwo trochę napompowało własne oczekiwania i oczekiwania części Chińczyków, ale chyba nawet bardziej własne, że Chiny będą potęgą i mocarstwem i wrócą do poziomu największego i najważniejszego kraju świata, tak jak było przez tysiąclecia, czyli do swojej naturalnej pozycji, a nie na tym, co budowały Chiny przez ostatnie lata i dzięki czemu rosły, czyli współpracy z Zachodem. Czyli ten model współpracy został zamieniony, dobra, my jesteśmy numer 1 i troszeczkę takie nacjonalistyczne nastawienie
że my jesteśmy tym centrum świata, państwem środka, najważniejsi na świecie, nie? No ale konflikt może im nie pomóc, bo na konflikcie Rosji USA też konflikt, poczekaj, Rosji też konflikt nie pomoże. Znowuż to myślenie... No ale dobrze, no ale tutaj Chińczycy teraz widzą, że no okej, to takie coś to się może skończyć kiepsko. Lepiej się skupić na tej Azji, pompować tam, robić interes, a wrócić, bo oni myślą też często pokoleniami do przodu, nie tak jak nasi politycy 4 latami, tylko to też dekadą czy 2. Przeceniamy czasami dobrze, ale przez to ale czy tu się nie otworzyła furtka taka, że no tu Stany są dalej silne, ewentualny konflikt spowoduje, że i Stany zostaną osłabione i to w sumie nam nic nie daje. Nie, bardziej wiesz co, Chińczycy przyglądają się moim zdaniem, co robi Rosja i jak ten konflikt wygląda i trochę dla nich to był taki, wydaje mi się, zimny prysznic i tu Stany Zjednoczone sporo ugrały, bo nagle Chiny, które myślały, dobra, tam najedziemy na ten Tajwan, pyk, tydzień, zajmiemy wyspę, ogłoszenie, zakończenie, nie? No. Nagle zobaczyły, że 3-dniowa operacja drugiej potęgi militarnej na świecie z najbiedniejszym krajem Europy, no bo Ukraina jest najbiedniejszym krajem Europy, no zakończyła się fiaskiem. I to nie tak, że Stany Zjednoczone, pamiętajmy, od początku pomagały, nie? No bo tak naprawdę ta pomoc od któregoś momentu nastąpiła, a więc sobie Rosja nie poradziła. I teraz trochę też Rosja wypada jako taki sojusznik naturalny Chin, który do tej pory myśleli, że będzie w rozgrywce ze Stanami, bo jest za słaba. No tak. Bo wiesz, tak to było na zasadzie dobra. Dlatego ja mówię, że bo to jest właśnie moja myśl. To jest właśnie moja myśl. W 3 dni Ukrainę, my najeżdżamy na Tajwan, w tydzień pykamy ten Tajwan, a jak Stany coś mówią, to mówimy, uważajcie, bo Rosja przystąpi, macie jeszcze Rosję tam, nie? Wiesz, i szachują. Kilka lat temu było odgrażanie. Najedziemy, a teraz może dzwonią do Bidena i chcesz coś z Avonu. Wiesz, może już łagodzimy troszeczkę, dajmy sobie spokój na 20 lat. My tu dostajemy teraz podwórko Azja Centralna, Azję Południową, wrócimy do tematu za 20 lat, no bo strategicznie, jeżeli myśleć, no to Chińczycy za 20 lat mogą mieć większe szanse niż za 5. I znowuż, racjonalnie, ja się z tobą zgadzam. Tylko czy to myślenie przyświeca obecnemu przywódcy? Bo rozumiesz, bo ty znowuż patrzysz, tak jakbyś był geopolitykiem i patrzył, gdzie jest większy interes Chin. I ty być może masz rację, bo w tym momencie konflikt pewnie by się zakończył porażką Chin, do niczego. Ale to nie oznacza, że w tych głowach może być inna perspektywa. I o tym często my właśnie dyskutując zapominamy, tak? Bo patrzymy to, co by było bardziej racjonalne, to, co wypada z tej gry interesów. Nie, ja wrzucam zupełnie inny pomysł, bo ja, szczerze mówiąc, nie słyszałem, żeby ktokolwiek mówił w różnych programach, a oglądam ich trochę, żeby stwierdził, że Chińczycy może się zreflektują i może się skupią właśnie na Azji Centralnej i odwleką to o 2 dekady, żeby się lepiej przygotować. Takie na przykład głosy są w Chinach. No okej, ale w Polsce się nie pojawiają, dlatego ja to wrzucam. Są i one są często, wiesz, traktowane właśnie jako głosy krytyczne wobec obecnej polityki. Wiesz, że za dużo tak skoncentrowaliśmy się na tej i właśnie są dokładnie takie, jak ty teraz to przedstawiasz. Za bardzo skoncentrowaliśmy się na konflikcie, za bardzo skoncentrowaliśmy się na tutaj rywalizacji, a więcej byśmy zyskali, jakbyśmy przyczajony tygrys, ukryty smok, nie? Czyli tutaj udawali nadal, że się kochamy, bo zły moment chyba ten moment jeszcze nie nadszedł i Xi za wcześnie i wszystko na to wskazuje, tak? A więc być może będzie tak, jak ty mówisz, ale być może za 2 lata Xi stwierdzi tak jak Putin, no ja już jestem tam wystarczająco silny i to jest ten moment. Nie wiemy tego. Tak, to właśnie często właśnie ci ale to jest pod tym względem niezwykle ciekawe, jak się zakończy to spotkanie, bo ono może mieć znaczenie. Może mieć właśnie znaczenie, tak? Jak się Biden zachowa, czy tutaj Xi stwierdzi, jednak możemy się z tymi Amerykanami dogadać,
może dajmy sobie jeszcze te 10 lat, nie? A Tak. może, nie wiem, źle poda rękę i stwierdzenie, jednak to są barbarzyńcy, tak? No trzeba to jakoś inaczej zakończyć, nie? Tak też może być. Na razie, jak patrzylibyśmy na jakąś racjonalność, to wydaje się, że jestem najbardziej racjonalny na świecie. To nie jestem racjonalniejszy od prezydentów USA, prezydenta Chin. To nie jest ten moment, żeby na pewno podgrzewać ten konflikt i na ten moment przynajmniej w tej krótkiej perspektywie, tu i teraz, Stanom Zjednoczonym przed wyborami nie zależy, przy problemach gospodarczych nie zależy, bo jeżeli tak by było, to byśmy mieli inną retorykę, to by, zobacz, Xi nie byłoby spotkania. Nie byłoby spotkania, by było, wiesz, grożenie, tak, najeżdżamy Tajwan i nacjonalistyczne, wiesz, odzyskiwanie ziem chińskich, grożenie Stanom, dawanie warunków i tak dalej. A tu jednak to on jedzie pamiętaj, że jeszcze to w tej mentalności azjatyckiej, to on jedzie do gospodarza, tak? Gospodarzem są Stany Zjednoczone. Okej. Niezwykle interesująca rozmowa, mam nadzieję. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać w komentarzach. Jeżeli nie zgadzacie się z którąś z tez albo się zgadzacie, to też koniecznie napiszcie. Spróbujemy się do tego odnieść. No i do zobaczenia następnym razem. Dziękujemy za lajki, dziękujemy za komentarze. Pamiętajcie, dzięki patronom i wspierającym możemy kręcić dla Was te materiały, które wydaje mi się idą troszeczkę w innym kierunku niż mainstream i mamy troszeczkę inne spojrzenie. Więc jeżeli uważacie, że warto, abyśmy je nagrywali, to bądźcie z nami. Trzymajcie się. Cześć. Dziękuję, Mateuszu. Trzymajcie się. Miłego dnia. Hej.